Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj to jest porównanie Goliat kontra maleństwo, Dawid kontra Goliat, no chodzi o rozmiary. Telefonów oczywiście w tym momencie Sony Xperia 5 Mark IV kontra Samsung Galaxy S23 Ultra. Tutaj Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB pamięci RAM, tutaj Snapdragon 8 Gen 1, GB pamięci 8. Oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają, kto jest szybszy, lepszy, lepiej odpala aplikację, lepiej pozostawia je w ramie. To samo z grami, lecimy jak to zwykle u mnie na kanale. No to co? Najpierw Allegro. Minimalnie, ale jednak Samsung. AliExpress, praktycznie tak samo. Ceneo. Samsung Xperia. Tu w zdjęciach podobnie. HBO Max. Nawet bym powiedział, że chyba Xperia trochę szybciej. Polsat Box Go, minimalnie dla Samsunga. To samo z Jak dojadę. Z mapami, szybciej Samsung. Następnie Player.pl dla Samsunga. OLX, mam wrażenie, że minimalnie Xperia. Tutaj pyszne.pl, Samsung. Glovo, no Samsung. Sklep Play dla Samsunga. Spotify. No, coś tu musimy zezwolić, trudno. TapTalk, szybciej Samsung. TripAdvisor, no też Samsung. Twitter dla Samsunga. Uber, bardziej Samsung. Wykop. No i coś musimy tutaj poklikać. YouTube, Samsung. No, coś tam wygrała Xperia, ale nowszy, szybszy. Dobra, RAM. Co mamy? 8 kontra 12, 8 GB w Xperii. Co siedzi w ramie? No tu jakby w obu. Tu coś doładowuje w Xperii. Ceneo, no podobne do ładowania w Xperii. Tu coś Xperia na początku trochę słabiej z tym ramem, ale już dalej widzimy, jest dobrze w obu. Wszystko siedzi tak jak być powinno. No player niestety w Xperii poza ramem. To samo z OLX-em. Spyszny.pl, widzicie, że nie w ramie. No tu restart w obu. Tu jest ok. Tu jest ok. Jest ok. Jest ok. Oj, Twitter w obu w ramie. Uber tak samo. Wykop tak samo. YouTube tak samo. No, T8 coś tak troszkę gorzej w tej Xperii. No to co? Gramy? Gramy. Jak z grami. Asphalt 9. Wyczyściłem pamięć wcześniej, co widzieliście. No i zobaczymy, czy tutaj będą większe różnice, czy też nie. Samsung już się zgłasza. Xperia po chwili. Jedziemy dalej. Temple Run 2. Dla Samsunga. Wild Rift. Pierwszy Samsung. Następnie Dead Trigger 2. Minimalnie, ale Samsung. Unkilled. Dla Samsunga. Call of Duty. Też dla Samsunga. World of Tanks. No to widzicie, co tu się dzieje. Super Mario Run. Przy okazji tak kolorystyka tej Xperia versus ten Samsung, to widać, że te kolory no to są takie bardziej żywe, AMOLEDowe, te bardziej zbliżone do natury, można by tak powiedzieć. Ale wiadomo, zawsze ładnie się to ogląda.
Przy okazji śmieszna, specyficzna rozdzielczość powoduje to, że niektóre gry są poobcinane. Angry Birds 2. Kto wygrywa? Samsung. Nie czekam dalej. Tu musimy poczekać. Dobra. Real Racing 3. No i spoko dla Samsunga. I co? PUBG Mobile, bo Arx 5 nie ma domyślnie w sklepie, więc nie kombinuję z APK na SC. No i dobra. No widać, że mały, szybki, ale większy, szybszy. To co? Jeszcze RAM. Co siedzi w ramie? Jak widać, tylko w Samsungu. Tutaj też tylko w Samsungu. O, Xperia na dzień dobry. Słabo. Wszystko poubijała. Wow, dalej tak samo. No to zarządzanie ramem takie se. Nie trzyma. Ale ewidentnie nie trzyma. Nic w ramie. Patrzcie, wszystko poza. No ostatni tytuł. Może tryb gier powoduje to w Xperii, że czyści RAM przed uruchomieniem każdej kolejnej. Tak czasami fony mają. Cóż, nic na to nie poradzimy. No więc widzieliście pojedynek Dawida z Goliatem. Goliat wygrywa. Dawid ostro walczył, ale nie jest szybszy, bo to o to tu chodzi. W tych moich speed testach. Tyle. Tyle odnośnie Xperii, tyle odnośnie Samsunga. Tutaj macie playlisty z jednym i z drugim. Na dole dzwonek, subskrypcja, komentarz, za to dzięki. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!